Dotarłem do nagrobku Jima Morrisona. Otoczony jest tutaj bramką. Jest Paryż. Kolejna krótka przygoda przede mną. Dojechałem linią metra tu na jedną stację, tu rozstałem się z koleżanką, ale jest jeszcze szansa, może się spotkamy, no zobaczymy. Dłuższa historia, może kiedyś wam opowiem. No o tyle dobrze, że tu znajoma mi pomogła trochę w pewnych tematach. Kupiłem bilet całodniowy za 14 euro. Pojedynczy przejazd metrem kosztuje 2,50, a ja zapłaciłem 14 euro za bilet całodobowy. Wysiadłem tu w okolicach na stacji Père Lachaise, w okolicach tego cmentarza, no i okolicach mojego hostelu. No i tu już na każdym kroku kolorowo. Jeśli wiecie, co mam na myśli, tak jak na Maderze nie było Afroamerykanów, tak tutaj jest ich masa. Tam po drugiej stronie ulicy już widać, tu furgonetka widać mur otaczający ten cmentarz Père Lachaise. Ponad murem widać nagrobki, bo tam większość tych nagrobków jest w stałym stylu. To są takie, zresztą później zobaczycie, wielkie, olbrzymie groby. Znalazłem. Zameldowałem się. Zobaczymy, co to za niespodzianka. 51 euro zapłaciłem. O kurczę. Ale klimat. O, nawet kapciuszki dali. Kurde, nie trzeba wozić ze sobą. Tu jakaś sztuka na ścianie. Stolik, wentylator, szafka. No i wyro. Duże. Okna brak, jakieś takie malutkie. O, gdzieś tu na zaplecze. Jest jak jest, 51 euro to i tak za pojedynczy pokój, no te 200 parę złotych, nie? To tragedii nie ma, no nic lepszego, tańszego w lepszej lokalizacji nie mogłem znaleźć. Wiecie co, no ten materiał tutaj z Paryża to będzie tylko taki dodatek. Naprawdę tu wszystko na wariata, nie jestem przygotowany, będę totalnie improwizował. Godzina w sumie mi zeszło, jest późna, dochodzi 15, ja wychodzę z hostelu. Hostel jest tutaj. No warunki takie skromne, mocno skromne, nie ma najgorzej dostępu do żadnej tam aneksu kuchennego, czajnik, tam jakaś lodówka, automat, kubeczki papierowe. Tutaj jest hotel, a tutaj wzdłuż ulicy, już tam na końcu tej ulicy możecie zobaczyć bramę główną wejściową do cmentarza Père Lachaise. Idziemy. Cmentarz założony w 1804 roku. Oczywiście wstępu żadnego nie ma. Chodzicie przez tą bramę gratisowo. Tam jest jakaś informacja, może rozdają jakąś mapkę. Idę zobaczyć, żebym wiedział, gdzie jakie groby leżą. Zaraz się dowiemy, czy jest jakaś taka szansa na to, żebym po prostu tutaj nie błądził jakoś. No, to mi. Żebym nie błądził. O, tu jest. Rozdawać nie rozdają żadnej mapki, ale tutaj coś jest. Także zaraz tutaj dopatrzymy się tych nagrobków, które najbardziej mnie interesują. Szukamy.
Cmentarz jest rozległy. Mapki żadnej nie mam, także trochę tu błądzę. No, mam nadzieję, że uda mi się namierzyć 4 najważniejsze groby Fryderyka Chopina, który chyba będzie tutaj najbliżej po drodze. Później Jima Morrisona, najważniejszy jak dla mnie, Edith Piaf, Oscara Wilde'a. Zmęczony jestem, mózg zgasowany. Wszystko szybko na wariata. Tu jakaś wycieczka. A czasowo też jestem mocno ograniczony. Nie no, nie ma szans. Muszę poszukać jakiejś mapki w internecie z oznakowanymi, ponumerowanymi, wyszczególnionymi grobami, bo inaczej no bez sensu. Nie znajdę tych grobów i za dużo czasu tu stracę, bo cmentarz jest naprawdę olbrzymi. I takie chodzenie tutaj po omacku no mija się z celem trochę. To bez sensu. Odpaliłem normalnie mapę Google i tam akurat mam zaznaczone serduszkami te najważniejsze groby. No i tu widzę nawigacja elegancko jakoś mnie takimi skrótami. No ale przy okazji zobaczycie jak to wygląda, te groby. Niektóre mniejsze, większe. Ale nawigacja mnie tutaj powinna zaprowadzić idealnie. 80 metrów do Chopina. Uwaga, ostatnia prosta. O, już chyba widzę flaga Polski przed nagrobkiem, ale tutaj po drodze jeszcze te inne. Popatrzcie jak to wygląda. Tutaj na pewno jakiś muzyk, artysta, wiolonczela. Chopina chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nagrobek, jak już tutaj wejdziecie we właściwą uliczkę, to bardzo łatwo go dostrzec, bo zawsze jest tutaj przyozdobiony kwiatami, znicze. Teraz tu gdzieś w okolicy jest Jim Morrison, także idę do niego. Dotarłem do nagrobku Jima Morrisona. Liczyłem na to, że wróciło popiersie, które w momencie jakby wybudowania, postawienia tego nagrobka, nie wiem, w 71 roku Morrison zmarł i tutaj na tym murku znajdowało się takie fajne jego popiersie duże, które chyba tam 10 lat później zostało skradzione. Ale co ciekawego, dosłownie może 2-3 tygodnie temu wyczytałem, że po wielu latach, czyli tam od 80, chyba pierwszego roku, to już będzie no, ponad 40 lat, że udało się odnaleźć to popiersie. I jest teraz gdzieś tam w konserwacji prawdopodobnie. No i liczę na to, że może tutaj wróci na ten nagrobek, a może już nie, no bo znowu jakieś przygłupy się trafią i znowu będą chcieli to ukraść, także może to gdzieś trafi gdzieś do muzeum, nie wiadomo. Na ten moment jego grób wygląda tak, a nie inaczej. Otoczony jest tutaj bramką. No i jako jeden z niewielu
grobów jest tak po prostu wokół niego płot postawiony, nie wiem czemu. No, chyba ludzie tu przychodzili, koczowali, jacyś wariaci. No ale widać, że fanów nie brakuje cały czas na jakieś tam ozdoby, kwiatki. Na tym grobie są. Na tym cmentarzu jestem tutaj po raz trzeci już. Dwukrotnie byłem. Ostatnia moja wizyta, no kupę lat temu, ale byłem tu 1 listopada, czyli w święto zmarłych, które tutaj też we Francji jest obchodzone. I jak dzisiaj pamiętam, no byliśmy wtedy tutaj na tym cmentarzu, masa ludzi, podobnie tak jak w Polsce zwyczaj przystrajania grobów, palenia świeczek. I byłem tutaj też u Morrisona, wyglądało to bardzo podobnie, także przez te wszystkie lata nic się nie zmieniło, oprócz tego, że doszło to ogrodzenie. Udzieliłem nawet wywiadu do radia francuskiego, bo jakieś dwie panie szły z mikrofonem, nie wiedziały skąd ja jestem, zaczepiły mnie coś tam po francusku, ja francuskiego nie znam, przeszliśmy na angielski i kilka słów o swojej wizycie tutaj na cmentarzu, co mnie motywowało, żeby tutaj przyjechać i tutaj być. Kilka słów powiedziałem, czy to zostało wyemitowane we francuskim radio, czy nie, tego już nie wiem. W każdym razie no, tego typu epizod tu związany z tym cmentarzem Père Lachaise bardzo fajny miałem w życiu. Jeszcze a propos Jima Morrisona, no to na pewno oglądaliście film Olivera Stone'a The Doors, gdzie główną rolę w sposób naprawdę rewelacyjny uważam, że powinien dostać Oscara, ale chyba z tego co wiem nie dostał za tą rolę. Van Morrison to ten muzyk też, no widzicie, ciężko mi się Val Kilmer, jedno i drugie na Val Kilmer, no fajny aktor, który występował tam w wielu znanych filmach, między innymi tam w Top Gun, no ale właśnie jak dla mnie no najlepsza jego życiowa rola to rola Jima Morrisona w filmie The Doors, gdzie nie dość, że no po prostu jego fizjonomia była, sam z wyglądu był bardzo podobny do prawdziwego Jima Morrisona, no to jeszcze w tym filmie sam śpiewał piosenki The Doors, gdzie wychodziło mu to naprawdę bardzo dobrze. Jeśli nie oglądaliście tego filmu, to naprawdę bardzo Wam go polecam. No i niestety ten aktor Val Kilmer też niedawno zmarł, dosyć w młodym wieku, tam dożył 60 parę lat, od wielu lat zmagał się z rakiem krtani, no i dosłownie może 2 miesiące czy 3 miesiące temu, no czas szybko leci, także nie powiem Wam, przeszedł na tamtą stronę. No i tak jak mówię, ja go zapamiętam głównie z roli w filmie Olivera Stone'a The Doors. Polecam. Tam widzę więcej ludzi i zakładam, że to jest właśnie, tam będzie grób Edith Piaf na 1500%, bo te najbardziej znane nagrobki skupiają najwięcej ludzi, także z daleka wiadomo już gdzie się kierować. Edith Piaf raczej też nikomu nie trzeba przedstawiać. Tutaj praktycznie nie ma małych grobów. Wszystkie są takie na bogato, potężne, olbrzymie,
nagrobki, kapliczki, katakumby, czy nie wiem jak to tam fachowo nazwać. No w tej chwili już odchodzi się od tego. Dba się o środowisko, o miejsce. Za dużo ludzi na świecie żyje, za dużo umiera i nie ma miejsca na to, żeby... A to no wiadomo, nie jest to jakoś, jeśli chodzi o przestrzeń, nie jest to wydajne. Idę teraz na ostatni taki, jak dla mnie najważniejszy, znany nagrobek Oscara Wilde'a, czyli pisarza irlandzkiego, który zmarł tutaj w Paryżu w 1900 roku. Taką okrągłą datę. Tutaj nagrobek Oscara Wilde'a, tak samo potężny, osłonięty jeszcze tutaj, zabezpieczony jakąś taką szybą. Nie wiem co to ma na celu. Za szybą mnóstwo śmieci, trochę syf, także trochę tu brak szacunku widzę. Tutaj jakaś informacja wyryta w kamieniu po francusku, tu jest coś po angielsku, ale ciężko się dotyczyć. Na pewno tutaj jest wiele innych osób z kultury, sztuki, wielu muzyków, artystów innych pochowanych, których ja być może nie znam. Jestem tutaj trochę ignorantem. Wychodzę już tu z tego cmentarza. Jeszcze tak jak mówię, parę ujęć, jakiś tu może nagrobków. Wychodzę, zobaczę co tutaj jest w okolicy najciekawszego. No i muszę wykorzystać ten swój bilet, za który zapłaciłem 14 euro. Także chcę tutaj do późnego wieczora zobaczyć jak najwięcej. Tutaj też jest taka część z murowanymi tabliczkami. Wygląda na część z prochami, z urnami, które są tam wmurowane w ścianę. Jest tego tutaj bardzo dużo, na niektórych są zdjęcia. Różne widzę tu narodowości, tu tak jakby tam azjatyckie po zdjęciach, po rysach twarzy widziałem, ale nie tylko. Tu na dole, tam jeszcze jest drugie piętro, można po schodach wejść. Z tego co widzę, kościół jest otwarty, to zajrzymy jeszcze na szybko do środka. Ale Zmyłka to nie jest kościół, znaczy może tam jakaś kaplica kościelna też jest, ale to jest krematorium, tak? Miejsce, gdzie spopielają zwłoki. W środku dużo ludzi, może tam akurat właśnie jakiś pogrzeb się odbywa, także nie chciałem się tam pchać, nie chciałem na bezczela filmować. Może od tej strony jest jakieś drugie wejście do części kościelnej. No nie wygląda mi na to. Zamknięte. A w koło na ścianach wszędzie te tabliczki, płytki z nazwiskami. No i urny. Nie wiem, czy wypada mi powiedzieć o cmentarzu, że jest fajny. No ale ma swój klimat, ma swój urok. Szedłem tak na czuja i wyszedłem inną bramą z innej strony cmentarza.